Przed Wami kolejny intensywny żeglarski odcinek ze mną. Cieszycie się? No mam nadzieję. A w nim rejs powrotny ze słynnej dominikańskiej wyspy z reklamy Bacardi przy naprawdę zapierającym dech zachodzie słońca. W tak pięknych okolicznościach poparzyły mnie meduzy. Zwiedzam stolicę Samany i wizytówkę miasta. Most Napoleona. Mało Wam rejsów? No to lecimy z kolejnym. Tym razem rozwijamy żagle do Parku Narodowego Loaites, gdzie pokażę Wam ogromne jaskinie, mroczne lasy namorzynowe oraz spektakularne wiszące skały. Zapinajcie szelki żeglarze. Zaczynamy! Zapinajcie szelki i zapraszam na żeglowanie. Ahoj! Witajcie kochani w drugiej części rejsu na Cayo Levantado. Plaża ze słynnej reklamy Bacardi z lat 90. wygląda naprawdę spoko i nadaje się na chill, ale w przyrodzie zawsze musi być równowaga. Z tego prawdopodobnie powodu poparzyły mnie przy samym brzegu meduzy. Były mikroskopijne i ciężko było je w ogóle zauważyć. Parzyły mnie do tego stopnia, że lokalny ratownik sam pośpieszył mi z pomocą, przyniósł pomidora i specjalną oliwę, która szybko uśmierzyła ból. Wybieramy się już na naszą dinghy. Tutaj jest nasz skipper z naszym pontonem. Co od razu tutaj jest widoczne, to mam na plecach, to jest bardzo praktyczna torba. Pewnie większość z Was ją kojarzy. To jest wodoodporna torba 45-litrowa. Do niej zmieścicie wszystkie rzeczy, które nie mogą się zamoczyć. Elektronika, jakieś ładowarki, wartościowy inny sprzęt, pieniądze, portfele i tego typu rzeczy. Więc to jest must have na każdy rejs jakąkolwiek jednostką pływającą. Zapraszamy Was na dinghy. Właśnie odpływamy z naszego Cayo Levantado. Przesuwam swoją torbę wodoodporną. Mały silniczek. Troszkę tutaj, tu jest miejsce, gdzie można dopompować paliwo do silnika. Tu jest taki zbiornik z zewnętrzną benzyną, bo oczywiście taka dinghy nie ma bezpośredniego zbiornika, więc benzynę trzeba zabierać ze sobą, która poprzez taką pompeczkę zasypsa paliwo do silnika i dzięki temu możemy się poruszać. Większość jachtów, katamaranów, żaglówek ma tego typu pontony nazywane dinghy za sobą i ciągną je za jachtem. To jest bardzo niezbędny element takiego jachtu. Dzięki temu możemy się łatwo poruszać i przybijać do okolicznych wszystkich plaż. Właśnie dobiliśmy do jachtu, naszego jachtu, który się nazywa Soplao. Będziemy dookołować. Uwaga. Tutaj trochę pomożemy panu. Uwaga, musimy się tutaj ustawić. Każda pomoc w żegludze jest bardzo pomocna i możemy wychodzić na pokład. Zapraszamy. Startujemy z powrotem naszym wspaniałym jednokładłowym jachtem. W taki oto sposób kapitan przywitał nas na tej kajucie niczym Robert Makłowicz. Kapitan przygotowuje forepik, czyli wyciąga kotwicę. Za chwilę będziemy na silniku się obracać, postawimy żagle i znowu rura do naszego portu. A to, co trzymam w ręku, nie bez kozery to trzymam przez tak długi czas i obserwuję Waszą uwagę, jest to bardzo fajny powerbank o pojemności 36 000 mAh. Jest to mega przydatne na rejsach urządzenie z panelem solarnym. Dzięki temu może uratować nieraz życie i takie życie elektroniczne mi przed chwileczką to uratowało, bo mój aparat stracił moc w momencie, kiedy przybiliśmy na wyspę, a dzięki temu urządzenie, które mega szybko ładuje wszelkie urządzenie, bo tu ma różne wyjścia, uratowało moc. Tak naprawdę mam 100% naładowaną w tej chwili baterię, więc polecam to też według mnie. Oprócz takiej torby wodoodpornej jest must have na rejsie. Płyniemy już w drogę powrotną do Puerto Bahia. Przed nami prawie 5 mil morskich żeglugi. Trasa zabierze nam około godziny, ponieważ płyniemy ze średnią prędkością około 5-6 węzłów. Zapewne niektórzy widzowie, którzy bardzo interesują się modą, nie będą ukontentowani moim wyglądem, gdyż spodenki nie są idealnie dopasowane do góry kolorystycznie, ale no musiałem je założyć. Proszę mi to wybaczyć, gdyż chciałem się przekąpać w tej prawie że turkusowej wodzie, dlatego zmieniłem dolną część garderoby. Wchodząc na jacht już jej nie przebrałem, więc niestety będę Was tutaj raczył tego typu wyglądem. No ale chyba mi wybaczycie, bo najważniejsze jest to, co jest za nami i przed nami, czyli cel naszej żeglugi 50-minutowej, stolica Samany. Mamy tutaj więc jedynie kompas, koło sterowe, jedno, drugie po prawej. To wystarczy, żeby prowadzić taką 24-metrową jednostkę. Tutaj mamy V lewego foka, który jest obsługiwany ręcznie na tym kabestanie. Po prawej stronie mamy V prawego foka, który w tej chwili jest otwierany. Będziemy stawiać żagle. Mam nadzieję, że będę mógł w tym uczestniczyć. Mamy tutaj już założoną korbę na przedniego foka i dzięki temu możemy zacząć kręcić. Dobra. Dzięki temu zobaczcie, że przedni fok się rozwija. Otwiera się przedni żagiel. Zwyczaj się robi to bardzo szybko. Ja jeszcze nie mam takiej wprawy, więc otwiera się to dużo wolniej aniżeli u profesjonalnych skipperów, ale jest to fajna praca. Można poczuć się niczym Pudzianowski w siłowni. Dobra, i na tym finito mamy foka przedniego rozłożonego. Teraz będziemy robić to samo z głównym żaglem, ale tutaj Pan sobie już z tym poradzi, a ja troszkę odpocznę i pokontempluję to miejsce. Po prawej stronie teraz zauważyłem, że mamy tutaj
tak naprawdę ploter z automatem, który nastawia nam kierunek. To jest 311 stopni, taki sam kurs na kompasie. Tutaj prędkościomierz, nie ma tutaj siły wiatru, nie ma pozostałych parametrów, ale i tak jest śmieszne. Jak możecie zobaczyć tutaj, pogoda się troszkę psuje, co zwiastuje również silniejszy wiatr, przez co nie będziemy tutaj tak ryzykować podczas naszego rejsu, tym bardziej, że jest on czarterowany. Jeżeli jesteśmy w takich spokojniejszych warunkach jak teraz na Dominikanie podczas rejsu, to możemy zaglądać jeszcze raz pod pokład i zobaczyć na spokojnie nasze kajutki. Tutaj jeszcze raz kuchenka, która jeżeli jest odblokowana, to rusza się podczas rejsu. Mamy kuchnię pokładową, kantynę, tutaj są otwierane różne miejsca, w których można przechowywać bardzo wiele rzeczy. To jest tak naprawdę bardzo pojemna kantyna. Tu mamy jeszcze panel sterujący. Głównie odpowiada on za elektrykę. To jest najważniejsze. Dodaliśmy silnik zrefowany FOG. Miałem szczęście, że wracaliśmy ze skiperem w czasie, kiedy przed nami odbył się istny spektakl. Epicki zachód słońca. Wiadomo, kto co lubi, ale moim zdaniem możliwość obserwowania takiego widoku codziennie jest cenniejsza niż jakikolwiek pieniądz. Skoro Dominikana, to wypadałoby też powiedzieć parę słów o miejscu, w którym jesteśmy, czyli o Półwyspie Samana. Półwysep Samana jest to północna część Dominikany. Jest to część niezbyt często odwiedzana przez turystów, dlatego że po pierwsze nie ma infrastruktury drogowej, oczywiście rozwiniętej infrastruktury drogowej, bo infrastruktura drogowa istnieje, ale ona jest na dużo niższym poziomie aniżeli na południu Dominikany. I nie ma lotniska międzynarodowego, z którego latałyby loty z Europy i z reszty części świata. Jest małe lotnisko lokalne, którym zazwyczaj przylatują goście z okolicznych Wysp Karaibskich, ale jest to region przepiękny, jest to region bardzo naturalny, bardzo zadrzewiony. Samana jest to przepiękny region, który jest bardzo dziki, mało zaludniony, nie ma tutaj wielu turystów. Nie spotkamy tutaj Polaków, tak jak na Punta Canie, który jest regionem ściśle turystycznym, dostosowanym do turystyki międzynarodowej, gdzie jest pełno hoteli najwyższego poziomu, przepiękne plaże, obsługa all inclusive, wszystko tylko czego człowiek zapragnie. I tak naprawdę każdy turysta nie wychodzi z takiego ośrodka all inclusive i cały tydzień, całe 2 tygodnie spędza tylko i wyłącznie w takim ośrodku. To, co jest piękne w Samanie, którą tutaj widzimy, jest w pełni zielona. To jest pełno nieodkrytych miejsc, mnóstwo wodospadów, fantastyczne zatoki, wspaniali lokalni ludzie, dużo niższe ceny aniżeli w Punta Cana. Oczywiście jedynym minusem jest to, że jest dużo ciężej się dostać. Musimy najpierw przylecieć albo z Punta Cana, albo do Santo Domingo, czyli do stolicy Dominikany i dostać się drogą lądową do Samany. Jest to droga, która zajmie Wam około 4-5 godzin, ale naprawdę warto, bo można tutaj w zupełności odpocząć. Postaram się Wam pokazać też miejsce, w którym przebywam na Punta Cana. Takich miejsc jest tutaj dużo więcej, ale one są właśnie schowane przed turystami, schowane przed tubylcami. Można się tutaj poczuć naprawdę jak Robinson Crusoe w dżungli i bardzo odpocząć. Ja jestem już na Samanie jakiś 4. dzień i powiem Wam, moi drodzy widzowie, których jeszcze nie mam, że nie spotkałem od tego czasu ani jednego Polaka, ani jednej osoby z Rosji i ani jednej osoby z Ukrainy, co jest bardzo rzadkie tak naprawdę podróżując po całym świecie. Duża większość osób, które zamieszczają tutaj te tereny, no są to tubylcy, ale można również zauważyć, że potencjał tego regionu spostrzegli inwestorzy z całego świata, dlatego że widać, że kapitał zaczyna płynąć do tego regionu, zaczynają się budować wspaniałe hotele, zaczynają się budować wspaniałe ośrodki, małe miasteczka z dostosowaną jakością infrastruktury do wymogów europejskich i reszty świata, więc myślę, że za 5-10 lat ten region będzie niezwykle popularny, będzie bardzo zbliżona popularność do regionu Punta Cana. Przede wszystkim będzie można tutaj bezpośrednio dolecieć na lotnisko w Samanie. Jedną z atrakcji stolicy Samany, czyli miasto właśnie Samana, jest wspaniały most, który łączy 3 maleńkie wyspy, ale moi drodzy widzowie, nie jest to most samochodowy, jest to deptak dla pieszych. Jest to bardzo fajna atrakcja, gdzie można spędzić tutaj parę godzin i zobaczcie, jak wspaniale zwieńcza tutaj nam przyrodę ten hotel, który położony jest na wzgórzu. Jest to bardzo duży hotel i można powiedzieć, że troszkę kubaturą przytłacza okolice, no ale niestety nie unikniemy tego w dobie globalizacji. Widać, że tam jest bardzo duża winda, która pozwala klientom zjeżdżać z klifu na maleńką plażę. I taka jest właśnie Samana, wspaniała, pachnąca. I jeszcze na każdym kroku, na każdym rogu słychać bacciatę. I tutaj pokażę, tak jak Włosi pokazują, bacciata. To jest coś wspaniałego. Na każdym kroku, na każdym rogu, jeżdżąc samochodem, słychać tutaj tą muzykę. Oni mają nawet taki zwyczaj, że zamieszczają
ogromne głośniki na pakach swoich samochodów i włączają muzykę na full, tak żeby cała okolica słyszała, jak oni kochają swoją latynoską muzykę. Zapraszam. Właśnie zwinęliśmy foka i dopływamy do Puerto Bahia. Tak nazywa się ten port w stolicy Samana. Fok został już całkowicie dociągnięty. Skipper właśnie zgłosił nasze wpłynięcie do portu. Dostaliśmy zgodę. Kierujemy się między tutaj te dwie boje. Między zieloną, którą będziemy mijać prawą stroną, i między czerwoną, którą będziemy mijać lewą stroną. Właśnie otrzymał potwierdzenie możliwości wpłynięcia. Przyspieszamy i wpływamy do Porto Bahia. Porto Bahia to port, do którego właśnie w tej chwili dobijamy. Jest to bardzo cudowne miasteczko, małe miasteczko w okolicy Samany, które odróżnia się od pozostałej części tego dosyć dużego półwyspu tym, że jest mocno zurbanizowany, bardzo nowoczesny. Jest przygotowana infrastruktura pod bogatą klientelę. Tutaj te apartamenty, które widzicie tuż nad mariną, są dosyć świeże, wyglądają bardzo ekskluzywnie. No i cała ta marina jest zbudowana pod zachodnich turystów. Mamy tutaj katamarany, mamy trimarany, większe jednostki i stąd głównie właśnie wypływają bogatsze jednostki, które można czarterować. Tutaj w tym apartamencie, który widzicie, wcześniej dowiedziałem się, że można wynająć cały 6-pokojowy apartament w cenie $1000 za noc. Jak tutaj widzicie, są postawione wspaniałe apartamenty, nowoczesne, mają zaledwie 10 lat. Taką informację otrzymałem. Możecie wynająć sobie tutaj takie 6-pokojowe lub mniejsze powierzchniowo pokoje i każdego dnia tak naprawdę szlifować swoje żeglarskie umiejętności i wypływać tutaj z tej mariny. Coś tutaj na nas gwizdże. Mam nadzieję, że nie na mnie, bo nie robię tutaj zbyt dużo zamieszania swoją wypowiedzią. Zobaczcie, jaka cisza, jaki spokój. To też jest piękne. Umiejętność wpływania do portu jest podstawową umiejętnością, którą trzeba nabyć podczas pierwszego etapu zdobywania patentu żeglarskiego. Nie jest to proste, tym bardziej tak dużymi jednostkami jak ta 44-metrowa żaglówka. Zaraz przekonacie się, w jaki sposób wykona ten manewr nasz skipper. Ja mam nadzieję, że będę w stanie mu jakoś pomóc. No, już zasumowali. No, zrobili to za mnie. A zjem tutaj lokalne, wspaniałe dominikańskie nachosy. W końcu czasami trzeba odpocząć, prawda? Do zobaczenia w następnej przygodzie na morzach i oceanach. Zapraszam do oglądania mojego kanału Jachtomaniak. Po zejściu na ląd zwiedzam jeszcze stolicę półwyspu, miasto Samana oraz jej główną wizytówkę, czyli most Napoleona. Jest to kładka piesza złożona z dwóch mostów rozmieszczonych pomiędzy dwoma wysepkami i lądem. Rozpościera się stąd ciekawy widok na miasto, morze oraz wzgórze Samany. Tu jest druga część mostu, najdłuższa kładka, bo on łączy 3 wyspy. Super jest oświetlona. Tutaj chyba biegają, widać, że są biegacze. Tam jest taki statek też Krzysztofa Kolumba. No jak się okazuje, że z tej kładki widać nawet działkę Samana. Tutaj jest, to są te dwie wieże, nieźle. Golden Hour. Zobaczcie, jaki piękny widok na tą kładkę, na most i na Samana. Pierwsza kładka ma długość 90 metrów, druga 550 metrów. Zostały zbudowane w latach 60. i kosztowały około $800,000 amerykańskich. Tu jestem w centrum Samany, doszedłem do portu. Tutaj mają zrobione centrum w takim stylu bahamskim. Domki w kolorach jak Bahamy. Pełno tych perros. I na drodze pieski jak zwykle. Witajcie moi kochani żeglarze w kolejnym cudownym dniu na Dominikanie. Jakby było Wam mało rejsów, to dziś zabieram Was w kolejny. Płynę tym samym 13-metrowym jednokadłubowcem z tym samym hiszpańskojęzycznym skipperem. Jest bardzo sympatyczny z twarzy, nie wiem natomiast jak z jego charakterem, bo nie jesteśmy w stanie się porozumieć. Przez to jest dość zabawnie. Ja trochę próbuję po hiszpańsku, ale on za to ani słowa po angielsku, ani hu, co tu jest absolutnym standardem. Przygotujcie się więc na to, że jeżeli chcecie przylecieć na Samanę i poruszać się po tubylczych terenach, podstawowe zwroty, pytania i odpowiedzi w języku hiszpańskim na bank Wam się przydadzą. Kolejny wspaniały dzień na Dominikanie. Tym razem ta sama żaglówka jednokadłubowa, ale wybieram się na rejs do Parku Narodowego. Właśnie rzucamy cumy, będziemy odbijać. Cumy już są usunięte przez naszego kapitana Pablo. Widzicie, że zrzucił cumę na biegowo. Tutaj mamy jeszcze jedną cumę połączoną do pomostu, ale jest też przygotowana do zrzucenia. Dzisiejszy trip będzie absolutnie wyjątkowy. Spędzimy cały dzień z naszym kapitanem w tym Parku Narodowym, który jest bardzo duży, jest jedną z największych atrakcji tutaj regionu Samana. Charakteryzuje się bardzo bogatą florą i fauną, przede wszystkim mandrowce i
lasy namorzynowe. Osoby, które są zainteresowane tego typu naturą, na pewno wiedzą, o co chodzi i jak wygląda tego typu natura. W poprzednim odcinku wspomniałem, że poruszamy się jedną kadłubową łodzią 44-metrową. Oczywiście wszyscy hejterzy zapewne zwrócili uwagę na to, że jest to błędna informacja, ponieważ ta łódź 44 metrów na pewno nie ma. Tutaj pomogę odbić, żebyśmy nie przywalili w słupek, więc na coś się przydałem. 44-metrową łodzią, ale nie jest to prawdziwa informacja, ponieważ długości łodzi nie podaje się oczywiście w metrach, tylko w stopach. Chodziło mi o 44 stopy długość łodzi. Jedna stopa to jest około 30 cm, więc łatwo można przeliczyć, że to jest około 13-14 metrów. Nasza przepiękna jednokadłubowa żaglóweczka. Podobnie jak poprzednio, na poprzednim rejsie wypływamy z Porto Bahia, czyli przepięknej mariny, można powiedzieć małe prywatne miasteczko tutaj na Samanie, blisko stolicy Samany, czyli też Samany. Prywatne miasteczko, na którym jest tak naprawdę wszystko, wszelkie usługi, których można oczekiwać w takim miejscu. I zagraniczni turyści przebywający tutaj w tych apartamentach 6-pokojowych za $1000 za dobę mają pod nosem wszystko, mariny, jachty, paintballe, tenisy, nawet pole golfowe jest w okolicy, więc to tylko dusza zapragnie i można cieszyć się każdego dnia z różnych atrakcji, ale oczywiście największą atrakcją, jak mogłoby być inaczej, są rejsy żaglowe. W takowy rejs właśnie się teraz wybieramy, wypływamy na silniku z naszej mariny. Pamiętajcie, że zarówno wpływamy, jak i wypływamy z mariny zawsze na silniku. Nie wolno otwierać żagli, nie można podnosić żagli w marinie. Należy zachować jak najniższą prędkość manewrową. Ułatwi to po prostu dokowanie nam, sumowanie w porcie i zmniejsza ryzyko kolizji i zderzenia z jakąś inną jednostką. Już w tej chwili wypływamy z mariny, więc nabieramy prędkości. Za chwilę będziemy podnosić nasze żagle. Do zobaczenia na pełnym morzu. Dzięki uprzejmości moich znajomych Polaków z Samana Yacht spłyniemy tym razem na dłuższy cruise do Parku Narodowego Lo Aites z półwyspu Samana na drugą stronę Zatoki Samana. Trasa w jedną stronę to około 12 km, czyli 6,5 mili morskiej i zabierze nam to jakieś 1,5 godziny. Za pomocą takiej korby, którą tutaj umieszczamy w specjalnych pokrowcach, wkładamy tutaj do kabestanu i możemy rozbijać przedniego foka, czyli nasz przedni żagiel. Bardzo proszę operatora, aby pokazał, jak przedni fok nam się tutaj otwiera. Bardzo powoli, no bo nie jestem w to mocno wprawiony, ale teraz postaram się przyspieszyć. Pomagam trochę naszemu kapitanowi, naszemu speakerowi. Mam nadzieję, że jest mi za to bardzo wdzięczny, chociaż po angielsku mówi mało, a po hiszpańsku ja również mu dorównuję. To ciężko jest mi się z nim skomunikować, czy jest mi na tyle wdzięczny za tą czynność, czy bardziej mu przeszkadzam, ale może chociaż trochę odpocznę, przynajmniej w takiej świadomości sobie tutaj kręcę tą wspaniałą korbą. Po kilkunastu sekundach wielki przedni żagiel mamy rozwinięty. Pamiętajcie o tym, aby go rozwijać w odpowiedniej pozycji do wiatru, czyli w pozycji pełnej. Jestem żeglarzem, jestem kapitanem, jestem marynarzem. Witam Was serdecznie na moim kanale Jachtomania. Dzisiaj płyniemy do wspaniałego Parku Narodowego Los Haitises. Przepraszam, bo troszkę zakręciłem naszą łodzią. Oczywiście kompletnie nie mam wpływu na jej kierunek, dlatego że jest załączony autopilot. Ja tylko tutaj w tej chwili udaję, że steruję naszą łodzią, ale myślę, że widok jest bardzo ciekawy, dlatego z tej perspektywy nagrywamy. Płyniemy, oczywiście startujemy z półwyspu Samana. Półwysep Samana, o którym wspominałem w poprzednim odcinku, to nie tylko półwysep i zatoka, ale to też jedna z 32 prowincji Dominikany, na którą podzielony jest ten kraj. Półwysep Samana to obszar o szerokości około 20 km i długości około 60 km. Jest również dosyć górzysty, najwyższy szczyt ma około 650 metrów. Więc jak widzicie tutaj za mną, są to nie tylko piękne plaże, morze, Zatoka Samana, ale również wspaniałe góry, z których rozpościera się fantastyczny widok na zatokę i na ocean. We wszystkich moich wcześniejszych nagraniach wspominałem o tym, że będę stawiał na naturalność i nie będę raczej usuwał moich błędnych wypowiedzi, nie będę robił wielu dubli, dlatego poprzednie nagranie wymaga lekkiej korekty. Ja powiedziałem, że jest to Park Narodowy Los Haitises, ale prawidłowo po hiszpańsku wymawia się to Lo Haitise. Więc dlatego skoryguję moją wypowiedź o to, że płyniemy w tej chwili do Lo Haitises. Zapraszam. Republika Dominikany to górzysty kraj. Góry zajmują wysokie łańcuchy kordylierów środkowych wraz z najwyższym szczytem Pico Duarte o wysokości 3175 metrów nad poziomem morza. Od północy po południowy wschód rozciągają się niższe pasma, między którymi leżą żyzne doliny Cibao, San Juan.
zaś wzdłuż wybrzeży Morza Karaibskiego rozpościera się rozległa nizina Ceibo. Wilgotne stoki górskie Dominikany porastają bujne lasy równikowe, zaś w obszarach uboższych w opady występują suche formacje leśne, a nawet sawanny. Na wyspie dominuje klimat zwrotnikowy, bardzo gorący, teoretycznie z 2 porami deszczowymi, od maja do sierpnia i od listopada do grudnia, ale opady trwają od pół godziny do godziny dziennie. W praktyce różnice są dla wielu niezauważalne, bo w porze tzw. suchej opady często są identyczne. Średnia liczba godzin słonecznych w ciągu dnia to 7 do 8 godzin. Wiatry z nadmorza łagodzą gorący i wilgotny klimat wybrzeża. Od maja temperatura wzrasta i utrzymuje się do końca września. Temperatura w tym okresie nie odbiega znacznie od tych w innych miesiącach, 30-33 stopnie, ale duża wilgotność sprawia, że odczuwamy ją jako nieco wyższą. Od grudnia do kwietnia temperatura obniża się nieznacznie, 30-27 stopni, a wieczorami i nocą może spaść nawet do 20 stopni. Cyklony tropikalne nawiedzają kraj średnio co 2-3 lata i należy mieć to na uwadze w sezonie huraganowym od czerwca do października. Choć Dominikana leży w strefie sprzyjającej powstawaniu huraganów, bezpośrednie uderzenia są rzadkie, a ryzyko dla turystów relatywnie niskie. Ważne jest jednak śledzenie prognozy pogody, szczególnie jeżeli jesteście żeglarzami, i przygotowanie się na ewentualne zagrożenie. Półwysep Samana ma jeszcze kilka wyróżników, o których warto pamiętać i po które warto tutaj przyjechać. Jednym z nich jest okres godowy humbaków, czyli olbrzymich wielorybów, które wpływają tutaj do Zatoki Samana w okresie godowym, czyli zimą, czyli w porze suchej, od listopada do stycznia. Warto wtedy wynająć właśnie taką żaglówkę, chociażby w Porto Bahia, wypłynąć tutaj w rejs i bardzo blisko plaży można zaobserwować te wielkie stworzenia. Jest to niecodzienny widok, oczywiście nam to dzisiaj nie będzie dane, dlatego że jesteśmy w okresie deszczowym, jesteśmy w maju, za to mamy bardzo wysoką wilgotność. Tutaj lokalsi wspominali o tym, że czasami wilgotność dochodzi nawet do 100%. Jest to dzisiaj naprawdę odczuwalne. Lekką ulgę przynosi tutaj oczywiście wiaterek, dzięki któremu łodzie żaglowe się poruszają. Możecie tutaj spotkać w północno-zachodniej części Samany wspaniały wodospad El Limon, do którego możecie pójść pieszo lub posługując się takimi małymi osiołkami, małymi konikami, ale nie jest to wskazane. Raczej zróbcie sobie trening, troszkę potrenujcie, zróbcie trochę treningu, a nie wykorzystujcie biedne zwierzątka, bo jest to trasa bardzo podobna jak u nas w Polsce na Morskie Oko i nie potrzeba nam męczyć tutaj tych zwierząt, lepiej dać panom, którzy sprzedają te bilety, parę groszy na to, żeby pożywić te biedne zwierzątka. Jest tam teren dosyć górzysty, niebezpieczny, ale spokojnie sobie poradzicie, żeby dotrzeć do tego wspaniałego wodospadu. Jeżeli chodzi o plaże na Samanie, to również są to fantastyczne plaże, przede wszystkim zlokalizowane na północy Samany. I jest to plaża El Rincón, El Valley oraz plaża Las Galeras. Te 3 plaże w pierwszej kolejności Wam polecam, zrobią na Was naprawdę duże wrażenie. Są to bardzo szerokie plaże, po bokach otoczone wspaniałymi wzgórzami z gajami palmowymi. Także zapraszam na Samanę. Ma ona naprawdę bardzo dużo do zaoferowania, a jeżeli chodzi o turystów, to poczujecie się tutaj kompletnie sami w otoczeniu jedynie lokalnej społeczności. To również jest piękne i tworzy niepowtarzalny klimat Samany. Nasza trasa z Porto Bahia na Samanie do Loaites potrwa około 1,5 godziny. Podziwiajcie wspaniałą zatokę Samana, Morze Karaibskie i widzimy się już u celu Los Aites. Są takie miejsca na Dominikanie, które są kompletnie nietknięte blichtrem luksusowych hoteli oraz zgiełkiem zagranicznych turystów. I do takiego wspaniałego miejsca chciałbym Was dzisiaj zabrać. Jest to półwysep Samana, a konkretnie Park Narodowy Loaites, do którego już bardzo niedługa droga. Park Narodowy Loaites to park narodowy, dominikański park narodowy, który został założony w roku 1976. Charakteryzuje się bardzo dużym obszarem płaskowyżu wapiennego oraz stożkowatych wyspach i wielkiej ilości fantastycznych, ciekawych jaskiń. Dzisiaj zabierzemy Was do jednej z nich. Zobaczycie, jak fantastyczną przygodę można tutaj przeżyć na Dominikanie i jaką odmiennością różni się tutaj ten region od turystycznego, monotonnego i powtarzalnego życia turystycznego na Punta Canie. A ja w tej chwili przeskakuję z naszego 44-stopowego jachtu do dinghy i zamierzam resztę rejsu spędzić tam. Kto z moich kochanych jachtomaniaków chciałby skoczyć tutaj z tego
wspaniałego 44-stopowego jachtu na nasz ponton, na naszą dinghy. Jest to naprawdę nieduża odległość, jakieś myślę 2,5 metra. Ja za chwilę taki skok tutaj wykonam, ponieważ nie lubię nudnych, sztampowych, powtarzalnych rejsów i zawsze dążę do tego, żeby była jakaś nutka ekscytacji, jakaś zabawna historia ciekawa, a nuż jeszcze wpadnę do wody i nasz kapitan będzie musiał nas ratować, a że w tej chwili przygotowuję grillowanego oktopusa na pokładzie i poruszamy się całkowicie tutaj autopilotem, no to byłoby ciekawie, bo gdybym wypadł w tej chwili, to myślę, że on by nawet tego nie zauważył, dopłynąłby do Los Aites, wtedy by się zorientował, że nie ma mnie na pokładzie. Więc w tej chwili przez parę sekund zastanowię się jednak, czy podjąć to ryzyko, czy nie, a Wy pewnie się przekonacie o tym za paręnaście sekund na vlogu. Będąc w tym miejscu i troszkę żartując sobie z tego skoku, warto powiedzieć, czemu służy taki ponton nazywany w świecie żeglarskim dinghy, po prostu z języka angielskiego. Jest to ponton, który zazwyczaj jest przypięty do rufy statku, ciągnie się albo za statkiem po wodzie, albo jest podwieszony na takich wyciągarkach i wisi w powietrzu. No, jak się pewnie domyślacie, służy on do tego, że gdy jacht kotwiczy blisko brzegu, a nie wszystkie miejsca, do których płyniemy, mają port, mają marinę, do której można zacumować, czyli kotwiczymy 50-100 metrów od brzegu, zrzucamy kotwicę i takim pontonem, taką dinghy dopływamy już bezpośrednio do plaży, którą sobie obraliśmy na nasz punkt docelowy. Moi kochani żeglarze, mam nadzieję, że te 2 rejsy na Dominikanie przypadły Wam do gustu i zachęciły chociaż trochę do odwiedzenia ze strony morza tego rajskiego zakątku świata. Proszę, oglądnijcie za tydzień kolejny odcinek, w którym będę kontynuował rejs na Loaites, gdzie zobaczycie mandrowce, jaskinie oraz bardzo silny wiatr. Przy powrocie będzie naprawdę groźnie. Do zobaczenia, zapinajcie szelki i zapraszam na bujanie.